Witam zainteresowane osoby w tym moim świecie arbuzowym. Nie tylko arbuzowym, bo warzywa różne inne również mam, ale tak bardzo sercem mym zawładnęły arbuzy najbardziej. Próbuję też melony uprawiać z mizernym skutkiem. Ogólnie jest to 5. rok mojej uprawy i w tym roku dopiero melony dostały takie miejsce, jakie powinny mieć. Liczę na to, obym się tylko nie przeliczyła, mówiąc żartobliwie, że pokażą, co potrafią w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale zacznijmy. Zobaczcie Państwo, to jest stanowisko numer 3. Ono ma wymiary następujące: 4 metry 10 centymetrów na 5 metrów 70 centymetrów. A ile znajduje się tu w tym roku sadzonek? O wiele za dużo, ponieważ mam tak wiele odmian. Trzeba gdzieś je posadzić. Najwyżej będę deko przycinała pędy, chociaż nie chcę tego robić w tym roku. No i będę zostawiała po jednym owocu, po 2, o ile uda mi się w tym gąszczu dojrzeć, z której sadzonki pochodzi owoc. Bo w dołkach są po 2 arbuzy, to znaczy po 2 sadzonki posadzone lub po 3 arbuzów i melonów. Zanim pokażę odmiany, jakie znajdują się tu, to powiedzieć muszę, że nasadzenia zaczęłam 26 maja i w ciągu kilku kolejnych dni trwało to nasadzenie. Ile znajduje się tu sadzonek? Otóż wszystkiego razem i na agrotkaninie, i poza agrotkaniną znajduje się tu koło 100 sadzonek, 93 melonów i arbuzów. Może się o 1 czy 2 sztuki pomyliłam, bo już po kilka razy liczę, ale wiecie, wiecznie linia liczenia ucieka. Czyli 93 arbuzów i melonów, ale powiedziałam koło 100, bo nie policzyłam 2 dołków, takich jak ten. A tu są szczepione, dyniowate. Melona Emira i jakiegoś arbuza na podkładce Road Power albo jakiejś innej, nie pamiętam, szczepiłam. Kilkanaście szczepień moich udało się. Prawie wszystkie padły, poza kilkoma sadzonkami. I na tym stanowisku żyje cały ten dołek oraz tamten. Jak to się ułożyło? Po przekątnej. Tylko sprawa jest taka, że w tym dołku rośnie też arbuz zaszczepiony i melon zaszczepiony. I tu są 3 sadzonki, czyli jak tam 93 i 3 to jest 96, a w tamtym również 3 sadzonki, czyli 99. No, tak się sytuacja przedstawia. Czyli powiedzmy sobie 100. Dołków z arbuzami jest 20. Natomiast z melonami jest 22. Są 22 dołki z melonami. Różne odmiany. Teraz przejdźmy do prezentacji, ale najpierw coś, co zakwitło wokół stanowiska numer 3, a jest to słonecznik. I jest to pierwszy kwiat, który zakwitł wokół tego stanowiska. Słoneczko schowało się, więc przyjemniej teraz jest nagrywać. Raz, że chłodniej, 2, że oko kamery nie lubi takich ostrych promieni słońca. Ten słonecznik dopiero rozwija się. Dzisiaj było ponad 30 stopni. Jest to kolejny dzień upałów.
I przyjechałam na to stanowisko, by podlać je. Bo do tej pory były tylko raz podlewane i to z nawozem dolistnie. 3-krotnie deszcz uratował sytuację. A sadzone były na koniec właśnie maja. To od czego zaczniemy? Melony czy arbuzy? No cóż, żebym mogła usłyszeć odpowiedź. Ale, trochę błędnie powiedziałam. Bo zobaczcie, jeszcze kwitnie coś. Nagietek. Było dużo odmian sianych z kiełkowalnością. Różnie. Tu druga odmiana, a tu trzecia. A jeszcze jedno, zobaczcie. Sadzonka dali. Co to za zaraza, że tak się wyrażę. Oberwałam połowę krzaka. Tak wygląda. Co się tu zadziało w przypadku tej dali? Inne tak nie mają, są zdrowe. Zaczniemy od melonów. A jeszcze jedno, co dodam. 3 dni temu wszystkie sadzonki w tej lokalizacji, czyli numer 3 i stanowisko numer 4, zostało opryskane grzybobójczym preparatem o nazwie Revus. Preparat rozcieńczyłam następująco w 15 ml Revusa na 16 litrów wody. Dobrze, a teraz już przejdźmy. Nazwy podane. Tu ilość, jaka znajduje się w dołku, czyli INX 1086. Dlaczego cyfry? Dlatego, że jest to testowa roślina. Jak przejdzie pozytywne testy, dostanie wówczas nazwę. Tak się dowiedziałam od źródła. Amarillo Oro. Mamy datę, kiedy siałam. Kitowka. Kolego Mag, pozdrawiam serdecznie. Zobaczymy, jak się sprawi ten melon. Są pierwsze kwiaty, ale małe sadzonki na razie. Ta siana 22 kwiecień. Alisza INX 1077. Tu już pozytywne testy nastąpiły i dostała ta odmiana właśnie nazwę. Indian Creme Cobra. 2 sadzonki. Taki listek. Ale to zewnętrzny. Jeden z pierwszych liści. Anuk INX 1063. Aha, tu jest jeszcze otwór, którego nie liczyłam. 3 dni temu przesadziłam arbuza. Wyrwałam go, ale są upały i prawdopodobnie nie przeżyje, bo było 5 w dołku. Tajski żółty. Hales Best Jumbo. INX 1097. Kantalupa ze sklepu ogorod.ua. I spośród wszystkich melonów
ten ma najciemniejszy kolor zieleni ze wszystkich odmian. Casca de Carvalho z Exotic Seeds Store. Bardzo silny, już widać. Melon Dino. Kupiony owoc w sklepie. Wspaniały smak, słodziutki. Ciekawy wygląd, bo kremowa kula, biała, zielonkawe smugi. Walencja. No, ten podobno 2-3 miesiące po zerwaniu dopiero nabiera smaku. Zimujący melon. Ginger's Pride z Croatian Seeds Store. Ostatnie nasiono miałam. I teraz tam 2, 3, 4 po 2 sadzonki w każdym dołku. Jest to miks Bolszaja Piatiorka. W tym dołku była jeszcze jedna sadzonka, ale ona jakby już fuzariozę miała. Wyrzuciłam ją. Czyli mamy 2, 4, 6, 8 sadzonek tej z miksu. Nektarin. Ciekawy wygląd. Podłużny, kremowy, smugi. Melon Honey Rock. Tak podrósł. Pokazywałam, już nie pamiętam, chyba ze 2 tygodnie temu. Sadzonki zagęściły się mocno. A teraz słodziutki, pyszny melon Sum z Ukrainy. Dostałam nasionka i z moich zebranych tu są wysiane. 3 sadzonki. Żółty, wielkości pączka, słodziutki. Ale zastanawiam się, czy gdyby rósł właśnie w takim terenie odpowiednim, to byłby owoc większy. Zobaczymy. No, Kajari. Taki sobie. Tu natomiast Emir owoc był na szintozie zaszczepiony. I nasiona zebrałam. 2 sadzonki oraz tu takie malutkie. To byłyby wszystkie melony. A jeszcze w tym miejscu nie oznaczyłam z Sum również. Muszę dać patyczek i etykietę wyżej. To teraz przechodzimy do arbuzów. A tu rosną jeszcze szarłaty, czyli amarantus, kanny, cynie, onętki na obrzeżu, papryki. Dobrze, idziemy. Przepiękne liście nakrapiane należą do odmiany tej oranżowej Corolla, ale to jest po prostu Monenstars. To jest od kolegi, który wyhodował arbuza i nasionka do mnie z tegoż arbuza wróciły. Pozdrawiam kolegę. Kacho z mojego zbioru, bo mam też sadzonki ze sklepu. Ale dla porównania pierwszy raz w tym roku wysiałam z mojego zbioru dużą ilość arbuzów odmian. Pomarańczywej Corolla. Run run. Z różnych lat zebrane nasiona, bo nie powiela cech. W tym roku mam ze wszystkich lat, począwszy od 2021. Będzie można zobaczyć, jak wyglądał, a jest bardzo dobry. Tu od kolegi Marko miał Monenstars Yellow arbuza o 2 wielgachnych księżycach. Taki egzemplarz. Nie o jednym, tylko o 2. Marko, chłopie, pozdrawiam. I tu rosną 3 sadzonki. Z czego, zobaczcie, nakrapiane liście
tak jak być powinno i nie nakrapiane. Dzieje się w świecie arbuzów. Nie będzie cech powielał. Tutaj też mowy o pomyłce nie ma absolutnie. Takich niespodzianek będzie sporo. Sweet Siberian. Również z różnych lat mam wysiew. Nasiona zebrane. Arbuz sum. Przepyszny ten. Tu sum. Inna odmiana. Mniej smaczny. Ale też nie pokazał, co potrafi na pewno ten. Run. Nie pamiętam już, czy pokazywałam. Chyba tak. A teraz fantastyczny Kongo z mojego zbioru. 2 sadzonki. A tu owoc z Kaufland. Nasiona z tamtego pierwszy raz kupionego arbuza. Bo mam też z kolejnych zbiorów moich. Kacho z foliaka mojego. Mniejszy egzemplarz. Wspaniały, słodziutki, lekko pomarańczowy miąższ. A tu kolego mag. Zobacz. 2 sadzonki. Taka siła wzrostu. Producer. W jednym dołku araszan z oryginalnego opakowania i właśnie z tej odmiany uzyskałam w 2022 roku zrośniętego arbuza syjamskiego. Na mojej miniaturce jest widoczny. A tu surprise z Croatian Set Store. Ten to robi niespodzianki, autentycznie. Wygląd Wilson z mojego zbioru. 2 sadzonki. Klondike. Bardzo dobry arbuz. Bardzo. Na równi z Charleston Greyem. Wspaniałe. Dodatkowo liście ma w błękitnym, jakby w niebieskawym, zszarzałym odcieniu. Gdy jest sadzonka duża, to wyróżnia się liśćmi pośród innych. Podmoskiewnej Charleston z mojego zbioru. I to znowu widać, że zapylony został. F1 nie powinien mieć kropek na liściach. To był owoc podłużny, ciemnozielony. Liście o takie. Natomiast tu już Monen Stars wszedł w grę. Jest bardzo dobrym zapylaczem. No, niepożądanym, co prawda. Jak się chce mieć czystość odmianową. Ale to inna sprawa. Trzeba by zapylać samemu. Kontrolować. Gold in Gold. Kiedyś nazwałam to Korea Oriental. To była moja nazwa własna. Bo nie znałam, jaka jest to prawdziwa odmiana. Jak się nazywa. Teraz wiem już od zeszłego roku. Kacho, zbiór z zeszłego roku. A to kwiatuszka oderwiemy, tak? Po co ma się męczyć? A tu już żeński, proszę. Nie zsynchronizowałby się. Sweet Siberian. Tu jeszcze jeden Gold in Gold. Różna widać siła wzrostu jest, prawda? Bo też w różnym czasie kiełkowały. Arbuziaki. Taki to świat mój. Stanowisko numer 3. Ale jest jedna rzecz, którą jeszcze muszę zrobić. Idziemy do tego szczepionego. Najpierw do jednego. I ja tu muszę coś usunąć. Zajrzyjmy. Bo się wytworzył galimatias. Owszem, będzie nadal arbuz rósł i melon w jednym dołku, ale tu zdaje mi się, że podkładka pałeczkę chce przejąć. Tak. To zobaczcie. To jest podkładka.
Albo Road Power, albo no nie pamiętam. I o, tu będzie widać. Momencik. Teraz zbliżyć chcę. O, ja odsłonię. Spójrzmy. Arbuz wyrasta. O, i wyrasta podkładka. I teraz to usunę. O, nie wzięłam nożyka. Trudno się mówi. Muszę iść, moment. Dobra, mam nożyczki. O. I podkładkę odcięłam. Wyrzucimy. Teraz tak. Arbuz może rosnąć. No i światełko nie zasłania. O, widać jak to było szczepione. Czyli jak uda mi się owoc uzyskać, to będę mogła o sukcesie, że udało mi się od A do Z szczepienie. Szkoda, że na niewielkiej ilości sadzonek, ale na razie nie chwalmy dnia i tak dalej. Tu jeszcze jest do usunięcia, bo to nie jest melon. Widzicie, tu jest po prostu melon jest obok zaszczepiony. Tak, muszę obejrzeć jeszcze. Tak, to jest po prostu podkładka, więc odcinam. Na tym nie było nic zaszczepione. Teraz już jest widać wszystko jasne. A tu dwie łodygi. Aha, tu było nacięcie. No i co robić? Zostawię. To będzie eksperyment. Może korzenie nie zagłuszą arbuza. Dobra. Teraz druga sadzonka. Szczepiona. Tam. Tu jest sprawa jakby prostsza. Zajmijmy się tą z prawej strony. Widać liść arbuza. Obok podkładka. I ten arbuz, o, zobaczcie, ze środka wyłazi. Więc ja odetnę to z lewej, łodygę, tą z lewej i tą z prawej. I zostaje sama sadzonka. Może jeszcze te listki dla pewności. Tak, bo tu są takie o. Czyli mamy jedną sadzonkę zaszczepioną takiej wielkości. A tu co się dzieje? To jest do usunięcia. O, nie chcę stać. Dobra, w każdym razie tu
Czyli mamy jedną sadzonkę, drugą sadzonkę arbuza, a tu nie wiem, czy to już jest możliwe, że melon zaszczepiony. Zostawiam. Dobrze, kończę tą relację. Zobaczyliście Państwo, jak się przedstawia ta sytuacja u mnie z nasadzeniami. Życzę standardowo wszystkim powodzenia i radości z tej uprawy. No i co? Niech rosną, zawiązują się owoce. Niech pogoda sprzyja nam wszystkim. A ja się biorę teraz za podlewanie. A w innym odcinku odmiany na stanowisku numer 4, które znajduje się gdzie? Podejrzyjmy. Tam, za studnią.